on idzie na być może do kupienia. Odłożę sobie próbkę, ponieważ ten zapach jest po prostu przepiękny. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni. Zapraszam Was dzisiaj na taki film, może trochę dziwny. Ja nigdy nie widziałam takiego filmu na YouTubie chyba, ale wiecie co? On wynika z po prostu takiej potrzeby. Ostatnio mam wyjątkową potrzebę sprawdzenia, co mam ciekawego w tych próbkach, przypomnienia sobie pewnych zapachów. I wzięłam jedną turę tylko, to jest tak naprawdę w ogóle 1/3 próbek, które posiadam. Wzięłam sobie takie opakowanie i chciałabym sięgnąć po prostu ręką, nie za bardzo patrząc, co biorę, i spróbować zobaczyć, czy w ogóle pamiętam ten zapach. Najpierw Wam powiem, bo wszystkie te zapachy były przeze mnie testowane kiedyś tam, w dalszej bądź bliższej przyszłości. No i chciałabym zobaczyć, czy pamiętam w ogóle ten zapach, czy chociaż w jakikolwiek sposób, na przykład pozytywnie był wtedy odebrany, albo podobał mi się, ale nie muszę koniecznie, wiecie, pamiętać stricte. Dobrze jest, jak się pamięta, bo to znaczy, że wart zapach zakupu. No i zobaczyć na papierku, już nie na skórze, bo nie będę psikać na siebie wszystkich tych zapachów. Spróbujemy takie 10 wyłowić z tego wszystkiego i zobaczyć, co czuję. Mam też tutaj iPada w razie czego, żeby zobaczyć nutki, z czego on się składa dany zapach i tak dalej. Więc serdecznie Was zapraszam, bo myślę, że może być bardzo, bardzo ciekawie. Podkrywajmy. Możecie odkrywać razem ze mną to, co macie w swoich zasobach właśnie próbkowych. Może w tym momencie jesteście w stanie zatrzymać, zapauzować, pójść po swoje próbki i razem ze mną się zabawić. Zapraszam. I jeszcze krótkie ogłoszenia, bo wiem, że nie wszyscy zawsze oglądają do końca te wszystkie filmiki, więc powiem to na początku. Chciałabym Wam powiedzieć, że ja teraz jestem bardzo na bieżąco. Dzisiaj jest wtorek, kiedy nagrywam ten filmik, Wy go widzicie w środę, więc jutro. I nie mam nic do przodu ponagrywanego, wszystko staram się jakoś to wszystko sobie poukładać czasowo i pomyślałam, że może byśmy przybrałabym się w piątek do live'a, więc jeżeli możecie sobie zarezerwować godzinkę, wiecie co, nie wiem, 20, niech będzie tak jak zawsze, godzinkę 20, żeby spędzić ze mną chwilę czasu na live'ie, przyjść, pogadać ze mną, możemy się zabawić w Q&A, to już dajcie znać mi w komentarzach, czy chcecie jakieś Q&A, macie do mnie może dużo pytań, chcielibyście coś wiedzieć, no to po prostu na live'ie będzie sposobność, żeby zadawać mi pytania, ja będę odpowiadać. A jeżeli nie chcecie takiego, tylko po prostu się ze mną spotkać i pogadać, no to też serdecznie Was zapraszam na piątek na godzinę 20. Dobrze, jeszcze z krótkich ogłoszeń, to bardzo bym Was poprosiła o subskrypcję, bo 50 na 50, 50% subskrybentów mnie ogląda, a 50% nadal nie subskrybuje tego kanału, więc zachęcam, jeżeli możecie kliknąć, to bardzo bym Was prosiła oraz proszę Was, żebyście dawali jakikolwiek feedback, że Wam się film spodobał, że dziękujecie za tę pracę włożoną i tak dalej, typu łapka, komentarz najlepiej. Ostatnio bardzo słabo piszecie komentarze, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, nie musicie napisać nie wiadomo jakiego elaboratu. Wystarczy, że mi dacie serduszko w tym komentarzu, Kamila na przykład. Zawsze serduszko mi przyjdzie i zostawi. To nie chodzi o to, żebyście wypisały też, jeżeli nie macie do tego konkretnego filmu, nie chcecie nie wiadomo co pisać, no to po prostu zostawcie mi emotikonkę jakąś. Ja będę naprawdę za to wdzięczna, a YouTube zobaczy, że oglądacie i jesteście widzami zaangażowanymi. To się bardzo liczy. Także przejdźmy już do filmu. No i dobra, to tak.
Staram się nie patrzeć i wydobywać ze środka. To jest Isola Bella marki Narcise Taormina. No już testowałam sporo tej marki zapachów, to pamiętam. I niektóre zapachy tej marki do dziś pamiętam. Przynajmniej mniej więcej. O, to jest bardzo ładne. To nawet mogłoby się wpisać w jakiś mój taki dzisiejszy vibe. Ale to jest do czegoś bardzo podobne. To jest kwiatowa kompozycja. Biorę iPada i zaraz zobaczymy. Otwarcie jest na pewno bardzo przyjemnie owocowe i tutaj jest, że jest to melon i tak bym postawiła. Znaczy wiedząc, to jest proste postawić, że to jest melon, bo faktycznie czuć melon. No i później jest bardzo silnie kwiatowo, ale tak przyjemnie kwiatowo. Tutaj jest podane, że jest jaśmin, pelargonia i cyklamen. I powiem Wam szczerze, że echa jaśminu tu są zdecydowane, natomiast przede wszystkim jest ta pelargonia z tym cyklamenem. I to są niezwykle lekkie, przyjemne, piękne kwiaty. Ale to, co mi się chyba najbardziej w tym zapachu podoba, to ta piżmowa baza. Zdecydowanie zapach jest piżmowy. I dlatego najprawdopodobniej od razu mi się spodobał, bo to jest generalnie tak, że ja obecnie, gdybym miała wybrać swój signature scent, to byłby to któryś z zapachów piżmowych. Z nimi czuję się najlepiej. To są zapachy, które bardzo mnie obecnie opisują. Ja też wiecie co, muszę Wam powiedzieć, że chyba się zrobiłam dosyć eteryczną kobietą. Nie wiem, czy sama siebie mogę w taki sposób ocenić, ale ja byłam zawsze taka, a teraz jestem bardziej taka, nawet te makijaże moje, no dzisiaj mam takie mocniejsze, bardziej smoky, ale nawet te moje makijaże robię takie bardziej eteryczne, wszystko jest takie bardziej, takie delikatniejsze, nieprzekombinowane i też coraz bardziej doceniam takie zapachy. On mi jest do czegoś podobny. Ja coś znam już takiego, więc zobaczmy, co oni tu proponują. Salina, poetycki irys, ogród zmysłów, bossa, aquawoman. Tak, może być womanity? Może być. Coś może jest tu delikatnie, chociaż womanity jest figowe, ale jest jakiś taki, słuchajcie, delikatny vibe faktycznie. Bardzo ładny zapach. Minus taki, że nie wiem, może na skórze utrzymywałby się dłużej. Na tej kartce bardzo szybko ulatuje, ale jest to mega eteryczny zapach. Dobra, lecimy dalej. Coś wypadło, coś może wypadać, bo ja wiecie, staram się brać ze środka. Jovoy Aqua Memorabilis. Bierzemy. Jovoy też swego czasu sporo zapachów testowałam, bo Mask Palace mi się tak spodobał, w ogóle muszę go odkupić. Mega wodny, mega cytrusowy, cytrusowość taka bardzo, bardzo chemiczna. Ten zapach jest bardzo silnie cytrusowy. Wręcz z taką, bym powiedziała, nutą już męską. Jest też niezwykle akwatyczny. Jest to tak podane wodnie, to zdecydowanie. Bardzo silnie teraz w tym zapachu wybija się klementynka. To jest taka słodka turbo mandarynka. Bardzo słodka mandarynka i to po prostu czuć, aż ten sok. No i wiecie co? Tu się robi taka dziwna sytuacja w tym zapachu.
Tak, ja już pamiętam. Ja już pamiętam ten zapach. Pamiętam, że najważniejsze dzieje się w tym zapachu po ułożeniu, ponieważ robi on się nie tyle silnie akwatyczny, co silnie wetyweriowy i ziemisty, ale też nie do końca ostry. Wcale to nie jest tak, że to jest takie bardzo, bardzo ostre. On cały czas ma jakiś vibe męskawy, z tych takich wód wszystkich, które znamy, męskich. A z drugiej strony robi się niezwykle intrygujące. On ma ogromne parametry, to pamiętam. Pamiętam, że ja tego zapachu nie mogłam zmyć. To nie jest w ogóle coś dla mnie. To znaczy, to nie jestem już ja, to nie jest też moja stylistyka i to absolutnie nie chodzi o ten vibe męski, bo ja lubię już teraz vibe męski. Ten na przykład Liden, który używam do treningów, jest wspaniały i on zdecydowanie ma vibe męski. Ale chyba nie do końca mi się podoba ten kierunek, w którym to idzie, czyli po ułożeniu, co się z nim dzieje, że on jest taki, ta ziemistość jakby jest trochę nie na miejscu, chociaż jest na miejscu, no bo jeżeli zapach jest akwatyczny, to jakby jest bardzo silnie związany z naturą, więc jakieś takie ziemiste nuty, to wszystko ze sobą powinno grać. Ale mam wrażenie, że tu jest z czymś zdecydowanie przekombinowane. No i nie do końca to gra. To jest bardzo ciekawy zapach i to jest zapach, którym jeżeli mężczyźni lubicie, bo ja myślę, że większość kobiet absolutnie nie zwróciłaby uwagi na tego typu zapach, bo wiem, że większość z Was nie akceptuje zapachów idących w stronę kojarzących się może bardziej z tą męską stroną. Ale jeżeli Wy, faceci, chcecie na lato coś akwatycznego, ale innego i coś z fajnymi parametrami, no to Jovoy Aqua Memorabilis spróbujcie, bo moim zdaniem to może być to. A z tego co wiem, to nie są drogie zapachy, także spróbujcie. A ja sięgam po następny. I następny to jest Serge Lutens Dime Blonde. Nie pamiętam tego zapachu w ogóle. Na bank przynajmniej psiknęłam, ale nie pamiętam go. Zobaczmy. Jakie to ładne. Anyż. Pierwsze, co mi się rzuca, to jakieś takie anyżowe podteksty. Czuję tu morelę piękną. Naprawdę śliczna morela. Zapach jest turbo ciekawy. To jest, słuchajcie, zapach z kategorii moim zdaniem pudrowych. Ależ to jest ciekawe, ale to jest piękne. On nie jest przytłaczający. Ja bym powiedziała tak. Ja widzę tu nutki i tu jest i irys, i heliotrop, ale bym powiedziała, że pudrowość bardziej jest heliotropowa niż irysowa. Przepiękna morela, tylko że nie soczysta. To jest morela ze skórką, która jest taka z takim meszkiem. Ten meszek wręcz tu czuć. I też wiem, za sprawą czego w ten sposób tę morelę odbieramy. Za sprawą zamszu. Nie wiem, co to jest ten dime, absolutnie, co to za nuta. Jest głuk i kardamon i piżmo. I ja bym właśnie powiedziała, że to jest po prostu zapach pudrowy, piżmowy, morelowy przede wszystkim, przynajmniej na tej kartce. Nie mam pojęcia, nie przypominam sobie, jak to na mnie leżało. Przepiękny jest ten zapach.
I powiem Wam szczerze, że on idzie na być może do kupienia. Odłożę sobie próbkę, ponieważ ten zapach jest po prostu przepiękny. On jest zrobiony genialnie, jest bardzo inteligentny, niezwykle elegancki, taki, wydawałoby się, nie ma tu nie wiadomo czego, on jest po prostu skomponowany perfekcyjnie, słuchajcie. No jestem w szoku. No i właśnie po to robię takie powroty do tych próbek. 4, bo wszystko się może wydarzyć. Dobra, 4. Floraiku and Your Lips. Floraiku wszystkie tak naprawdę pamiętam, jeżeli chodzi o to, że mi się zawsze podobały wszystkie te zapachy. Natomiast one nie mają prawie żadnej trwałości. Jak za tysiaka, no to ja oczekuję już czegoś, prawda? No, to jest piękne. To jest po prostu piękne. W ogóle początek jest taki niepodobny za bardzo do niczego, bo gdzieś tam majaczą jakieś cytrusy, ale nie one na początku, jakby nie one wychodzą na ten pierwszy, wiecie, etap. I tutaj jest napisane, że jest we wstępie, w nutach głowy, kwiat jujuby. Nie wiem, co to jest, ale to może to pachnieć, bo dalej mamy lawendę i szałwię muszkatołową oraz cytrusy, mandarynkę i bergamotkę. To cytrusy gdzieś majaczą, natomiast lawendy i szałwi nie za bardzo wyczuwam. To musi być ten kwiat jujuby. Przepięknie to pachnie. Natomiast to, co dzieje się później, on jest cudowny. To jest niezwykła róża, niezwykła, ponieważ ja nigdy w życiu takiej róży nie czułam. To jest tak jakby wąchać różę niebieską albo jakąś fioletową, czyli wyimaginowaną, genetycznie zrobioną, która po prostu została połączona z czymś tam, czy z pigmentem, czy jakoś genetycznie coś zachachmęcone, że ona jest dziwnego koloru. Naprawdę po prostu nieziemska. Jeszcze jest połączona z jaśminem, który w ogóle nie jest gęsty, nie jest dojrzały, nie jest taki ciężki, tylko jest zielony. I to wszystko siedzi na pięknej, cudownej wanilii, takiej gładkiej, aksamitnej, nie słodkiej, tylko bardzo sensualnej, bardzo takiej pociągającej. Przepiękny jest ten zapach. Gdyby nie te parametry, myślę, że kolekcję Floraiku bym miała, bo jest to kolekcja perfum, zapachów. Ja przetestowałam z 10 zapachów tej marki i uważam, że jeżeli ktoś szuka definicji piękna, definicji kobiecości, definicji elegancji, to powinien mieć właśnie tę markę w swoich zasobach. Nieziemski zapach nie kupię, bo ja pamiętam dobrze, że nie było ani jednego zapachu, który by miał genialne parametry z tej marki. I tylko dlatego. Dobra, lecimy dalej, bo ja jestem na 4. zapachu. Wszystko leci. Na 4. zapachu, a wiecie. Roma Rossa. Laura Biagotti. To pamiętam. Roma Rossa, słuchajcie, w ogóle pachnie na początku leśnymi owocami i cytrusami. Później właśnie tą piękną różą łączącą się z tymi cytrusami. Jest niestety jednak tu, w tym zapachu, coś, co czuję później po ułożeniu się bardzo silnie. Ta nuta się niezwykle mocno wybija. I mimo, że ten zapach mi się bardzo podobał, to bardzo mi przeszkadzał. Ja już teraz sobie to przypominam. Co to było? No niestety nieszczęsne neroli. Je się albo kocha, albo nienawidzi. Są zapachy, w których ja akceptuję, bo nie wybija się tak na mnie.
ale niestety pamiętam, że ten zapach dosyć silnie jest zdominowany przez neroli. Te neroli bardzo silnie gra z tą różą przez cały zapach. Idą łeb w łeb, współgrają ze sobą, ale dla mnie właśnie niezbyt ładnie współgrają, to znaczy jest to po prostu nie do końca dla mnie do zaakceptowania. Te neroli, co tutaj daję, oczywiście u mnie standardowo, zmurszałość. U mnie, jeżeli neroli dochodzi do głosu i jest zdecydowanie nutą wiodącą, bardzo mocno wyczuwalną, zapach z automatu odbieram jako zmurszały, jako taki spleśniały wręcz, zawilgocony. Nie jest to dla mnie przyjemne. Także już teraz pamiętam, dlaczego tego zapachu nie mam. Dobra, lecimy dalej. Znowu Jovoy i to jest Pawilon Róż. Dobra. O, to jest piękne. Ten zapach jest nieziemski. To jest, słuchajcie, początek to jest whisky. I to zdecydowanie. Za moment dochodzą do głosu przyprawy różnego rodzaju. Zapach jest nieziemski. Dlaczego ja go nie mam? On idzie na kubkę do kupienia. To jest, słuchajcie, zapach tytoniowo-skórzany. Jezu, jaki piękny. Nieziemskie w tym zapachu jest to, jak realistycznie jest podany tytoń i realistycznie podana jest skóra, która jest bardzo taka świeża, taka przyjemna, nowoczesna. A najciekawsze, co w tym zapachu jest, to jego baza. Bardzo ciemno-drzewna. Ten zapach, słuchajcie, ja go odbieram jako zapach, nie wiem, czy go mogę nazwać pudrowym, ale jest tu jakaś pudrowość, no jest tu coś miękkiego, jest tu coś puchatego, jest tu coś takiego właśnie bardziej pudrowego niż takiego, wiecie, te wszystkie nuty, prawdopodobnie za sprawą też tej drzewnej bazy, tego, tu akurat jest napisane, że to jest heban. Te wszystkie nuty jakby właśnie takie są otulone, nie kremowe, bardziej pudrowe. I jest tutaj delikatna słodycz. Podejrzewam, że ona wychodzi z wanilii. Ja nie wiem, ten zapach jest boski. Idzie na kubkę do kupienia. I teraz tak, one idą na kubkę do kupienia, ale one jeszcze będą po tym filmie, po prostu wezmę je i potestuję jeszcze globalnie. Także tak to zrobimy, żeby mieć pewność, że faktycznie w mojej kolekcji się te zapachy odnajdą. Lecimy dalej. Znowu Narcise Taormina, Aria di Taormina. Czekajcie, dwie karteczki sobie wziąłem. Niepotrzebnie. Bardzo ładnie, bardzo musująco, bardzo rzeźko, bardzo cytrusowo, słodko się zaczyna. No i niestety, już po zapachu. O co chodzi? Za moment cytrusy z tych takich przyjemnych, słodkich cytrusów robią się cif. I to 100% cif czuję, słuchajcie, nie można tego pomylić. Tak. Lecimy dalej. Wszystko wypada. Dobra, tu mamy Bon Parfumé 302 i to jest na pewno zapach od Agnieszki. Kiedyś dostałam i to jest przepiękny zapach. Zapach bursztynowy. To jest dla mnie, słuchajcie, zapach typowo ambrowy, standardowo ambrowy. Jeżeli poszukujecie ambrowych zapachów, to od tego zapachu możecie wyjść.
Tu jest wszystko, on jest bardzo ciekawie skomponowany, bo tu jest i takie dosyć chłodne kadzidło, które gdzieś tam w tle czuć i tę ambrowość trochę tak ujarzmia. Generalnie ja bym nie nazywała tak 100% otulaczem tego zapachu. Są cieplejsze zapachy niż ten, właśnie przez te kadzidło, które tu moim zdaniem jest podane na chłodno. No i moim zdaniem przez irys, który tu jest bardziej taki kremowy. To nie jest pudrzak, nie występuje tu w roli pudrowej, moim zdaniem, tylko właśnie bardziej takiej kremowej. Bardzo ładny zapach. On mi się spodobał, ale nie na tyle, żebym miała go kupić. Także tak. Lecimy dalej. Ile już? 2, 4, 6, 7, 8. Jeszcze 2 zostały. Słuchajcie, dacie radę. Mam tutaj Lush Karma. No, ten zapach znam. Nie mam go w kolekcji, bo nie mam. Więc pozwólcie, że coś ciekawszego może. Mażuri Jour 9. To też jest od Agnieszki Green Tea. W ogóle tego zapachu nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że ten zapach trwał na mnie 15 minut. No, ładny. Bardzo nawet bym powiedziała. To jest, słuchajcie, dla mnie zapach. To jest dla mnie zapach pieprzno. Pieprz połączony z kremowością, połączony z udem, z agarem, ale w postaci drzewnej. Ten zapach jest bardzo ładny, ale on już zaczyna ulatywać, już robi się coraz słabszy w wyczuwaniu. Już ja bym potrzebowała go dopsikać. Czuję jakąś śliwkę też gdzieś tam w oddali. No to jest taki zapach bardzo intrygujący. Ciągle mi ktoś przerywa, bo teraz pan z poczty do mnie zadzwonił. O, teraz jest piękny korzeń rysa. Naprawdę one są bardzo ładne, ale parametry pozostawiają wiele do życzenia. I wiecie, to nie jest tak, że ja poszukuję killerów. Ja potrzebuję czuć od siebie zapach. Jeżeli wiem, że ja go po 15 minutach sama na sobie nie czuję, to ja takiego zapachu nie zaakceptuję. Ja nie oczekuję projekcji kilometrowej, bo nie jest to też zbyt eleganckie, a właśnie ja się robię taka bardziej eteryczna, chociaż mam zapachy, które krzyczą niesamowicie, jak wiecie zresztą, ale nie zawsze chcę taki użyć zapach. Natomiast oczekuję, że ja sama ten zapach na sobie będę czuła. Jak go nie wyczuwam, to go nie kupię. Po prostu dla mnie nie mają sensu takie perfumy. Ostatni zapach to jest Rus & Rus I Love My Man. To też jest od Agnieszki Green Tea. Agnieszka, dzisiaj przodowałaś chyba od Ciebie zapachy. To jest generalnie zapach różany. On stoi różą moim zdaniem i drzewem sandałowym. Ja przynajmniej tak odbieram i za wiele innych nut tutaj nie wyczuwam. Początek jest takiego ostrego goździka, kwiatu, nie przyprawy. Ale później ten goździk mi niknie i zostaje róża z drzewem sandałowym. I można by powiedzieć, że to jest bardzo ładny zapach, bo i uwielbiam drzewo sandałowe i róże. Ale on nie zapada w pamięć. On nie jest na tyle niesamowity, żebym ja w ogóle pomyślała i chciała go mieć. I z drugiej strony ja mam mnóstwo zapachów, które nie są nie wiadomo jakie,
są po prostu takie, że zakładam i idę. Potocznie mówiąc, easy going. Natomiast jak już coś testuję, nie kupuję tego w ciemno, tylko testuję, to moje oczekiwania są totalnie inne. Po pierwsze, albo musi mnie zachwycić woń, albo parametry. Musi być coś, co mnie zanęci. Ja bardzo chętnie kupię w ciemno zapach i nawet bardzo go polubię, mimo że on będzie dla mnie w odbiorze dosyć zwykły, ale co innego jest, kiedy coś testuję. Nie wiem, czy też tak macie, czy ja jestem jedyna jakby w tym wszystkim. Niknie bardzo szybko. Parametry też według mnie dosyć słabe. Przetestowałam chyba 10 zapachów. Tak mi się wydaje. 10 albo 11 nawet. 2, 4, 6, 8, 10, może 11 nawet. To jest właśnie tak, że czasami się nam gust zmienia i czasami czekamy, bo może akurat kliknie, więc warto wracać do tych próbek. I czasami jest ciężko nam wrócić do tych próbek tak po prostu, ale jak kręcę film i z takim pomysłem, to od razu jest takie inne nastawienie, jest tak fajniej, milej, wiecie o co chodzi. I zobaczcie, dzięki temu trafiło Dime Blonde on Serge Lutens oraz Jovoy Pavillon Rouge na listę chcieństw. Oczywiście teraz do testów pogłębionych, bo trzeba to przetestować globalnie i zdecydować, czy na pewno to chcę. W każdym razie uważam, że wynik jest świetny. Na 11 czy tam 10, już sama nie wiem, zapachów, 10 przetestowanych, 2 trafiły na chciej listę. Także róbcie sobie takie powroty do próbek. Nie zapominajcie o swoich skarbach próbkowych, bo może się okazać, że o czymś zapomnieliście. Albo w ferworze tej ilości tego wszystkiego, nie wiem, no nie zapadło Wam może aż tak w pamięci, ale z czasem się zmieniliście i teraz by Wam zapadło. Rozumiecie, o co chodzi? Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się razem ze mną bawiliście, że to było dla Was ciekawe do oglądania. Zapraszam Was w piątek o 20:00 na live'a. Jeszcze przypominam. Buziaczki. Pa, pa!